Witajcie. Dziś zabieramy Was w magiczną podróż do serca Ardenów, gdzie natura splata się z historią. Odwiedzimy tysiącletnie miasto z majestatycznym zamkiem, świadkiem niezwykłych wydarzeń. Poznamy krzyżowca, który odrzucił koronę Jerozolimy na rzecz tytułu obrońcy grobu pańskiego. Przygotujcie się na niezapomnianą podróż w najstarsze dziewicze lasy Europy, wśród wijących się rzek pomiędzy górami, starymi zamczyskami i dzikimi szlakami. Zaczynamy. Witajcie kochani, my w tej chwili żegnamy Bulion, nocowali żeśmy pod zamkiem, przepiękne zamczysko stare. Zapraszamy Was do dalszej części filmu, gdzie zobaczycie, co można tutaj zobaczyć ciekawego. Parkowali żeśmy na takim miejscu, jak tutaj teraz jest. Szefowa już siedzi, jedziemy dalej. Do Bulion wybieraliśmy się od dawna. Dużo czytaliśmy na temat tych okolic, a w szczególności na temat rzeki Semois, której bieg w wyjątkowy sposób przecina Ardeny. Ogólnie rzecz biorąc, moi drodzy, miasteczko cudownie klimatyczne. Z przepięknym zamkiem, co tylko dodaje uroku, piękny. Zamek będzie oświetlony wieczorem, także chcemy tu zostać i zobaczyć. Jak Ci się Bulion podoba, Kinusiu? Bardzo ładnie, fajnie, że jest jeszcze przed sezonem i nie ma turystów. Dokładnie. To miasto nazywane jest perłą Doliny Semois, które przyciąga niezliczone rzesze turystów z całego świata. Jego największym skarbem jest niewątpliwie mroczny średniowieczny zamek, wciąż dumnie stojący jako świadek bogatej historii tego miejsca przez przeszło 1000 lat. Jeden z najstarszych zamków w Belgii. Eksplorujemy stare zamczysko. Czy ja się tu zmieszczę? Mieści się. Nie? Fajnie. Mhm.
Wchodzimy do zamku. Tu nas wita armata. Tu wejście do zamku, moi drodzy. Fajnie. Od zamku było słychać, kiedy Mieszko chrzest przyjmował. Zamek ma ponad 1000 lat, stąd wyszła jedna z pierwszych, o ile nie pierwsza wyprawa do Ziemi Świętej Krzyżowa i pierwszy król Ziemi Świętej, król Jerozolimy właśnie pochodził tutaj z Bouillon, Gottfried z Bouillon. Bilety kosztują 3 dyszki na 2 osoby, czyli po 15 euro. I W tym jest wejście do muzeum. do muzeum, co to jest dalej? Jakieś Aha, archeokopii. też, czyli Też jakieś wejście do pewnie jakiegoś pokazu. do każdego miejsca. Będziemy mówić to wam na bieżąco, bo sami nie wiemy. I jakiś lodsej. Jakaś pewnie atrakcja. Zobaczymy, gdzie to jest. Co to jest, jak to. Idziemy zobaczyć. Widoczek jest taki, tutaj stąd. Cena normalna, całkiem. No, 15 euro to. Tym wszystko, nie? Super. Fajne. Tysiącletnie mury, nie? Albo tu jest w środku muzeum. To jest takie małe. Nie no, zamek jest 300 metrów długi, nie? Proszę. Dobra, się do góry pójdzie. Okej, trójka. Bouillon ma swe korzenie w odległym 988 roku. Wówczas pojawiły się pierwsze informacje o zamku, który stoi do dziś. Ale legendy mówią, że istniało wieki wcześniej, zanim historia zaczęła spisywać swoje pierwsze wiersze na papierze. Książęta z rodu House of Ardenne z Gottfriedem jako piątym i ostatnim w tej linii byli władcami zamku do roku 1096. Właśnie Gottfried z Bouillon, uczestnik pierwszej wyprawy krzyżowej, zdobył Jerozolimę. Został okrzyknięty królem Jerozolimy. Jednak Gottfried zrzekł się korony i przyjął tytuł obrońcy grobu świętego. Zmarł w Ziemi Świętej w 1100 roku. Gottfried z Bouillon, by sfinansować swoją krucjatę do Ziemi Świętej, sprzedał zamek biskupom z Liège. I tak blisko przez 6 wieków zamek i miasto pozostawały pod panowaniem biskupa Liège. Idziemy, słuchajcie, dalej. Z punktu do punktu w zameczku się przemieszczamy. Na głowę, jest bardzo nisko tutaj. Także jest fajnie. Przywaliłem raz. Jest klimat. Jest to... W tych biletach są, jest mapka, tak? Jest mapka, jest jakiś punkt, nie wiem, architekturą, o ile dobrze rozumiem. La salle de garde des artistes. Szczerze powiem, że się trochę nachodzimy po tym zamku. Góra, dół, patrzcie jak stromo. W wieku XVI biskup Liège musiał zacząć się dzielić władzą nad całym regionem z wpływową rodziną Lamarck. Jednak w 1678 roku, po 20-dniowym oblężeniu, zamek zawładnięty został przez wojska króla Francji Ludwika XIV. Wówczas Bouillon przeszło w ręce rodziny La Tour d'Auvergne, która zaczęła sprawować władzę nad miastem i zamkiem. Zamek Bouillon, najbardziej rozpoznawalna wizytówka miasta, jest świadkiem nie tylko przeszłych wydarzeń, ale również prawdziwym dziełem architektury militarnej. Składa się z kilku niezależnych części, które zdolne były bronić się samodzielnie, ale ich głównym celem było zapewnienie wspólnej obrony. Zamek ten wpisuje się w kanon architektury militarnej, gdzie każda kolejna część budowli obronnej była wyżej usytuowana od poprzedniej, zapewniając lepszą widoczność i możliwość prowadzenia ognia w różnych kierunkach. Decydujące zmiany w zamku dokonał genialny architekt i inżynier wojskowy Vauban.
Samuel, który przybył na zlecenie króla Ludwika XIV. Wiózł dodatkowe 3 sekcje, z których ostatnia południowa była największa i najmocniejsza. Jej obronne mury wypełnione były szczelinami szczelniczymi, umożliwiając prowadzenie ognia w wybranych kierunkach. Ograniczenie ognia do 3 kierunków zapewniało niesamowitą obronę dla obrońców. W XIX wieku, podczas okresu panowania Holendrów, zamek Bouillon przeszedł kilka zmian. Wyburzono wieżę główną, kaplicę i dom zarządcy. Dobudowano jednak kilka baraków i arsenał. W miarę upływu czasu zamek popadał w ruinę, ale dzięki trosce o zachowanie tego historycznego dziedzictwa stał się on atrakcją turystyczną, dostępną dla odwiedzających za niewielką opłatą. Wnętrze zamku kryje wiele tajemnic historii, można odwiedzić lochy, gdzie znajdują się narzędzia tortur, a także zobaczyć broń i stroje obrońców zamku. Jedną z ciekawostek jest sala Gottfrieda, w której znajduje się drewniany krzyż z rzeźbami przedstawiającymi historię zamku. Bardzo polecamy również odwiedzić zamek Bouillon wieczorem, gdy włączone jest podświetlenie tych mrocznych murów. Niestety kamera w nocy tego nie odda. W sezonie odbywają się pokazy iluminacji świetnej, dodatkowo nadające klimatu temu miejscu, który od wieków wzbudza zachwyt i podziw. Jest super, naprawdę świetnie utrzymany ten zamek, jak na 1000 lat historii i przebudowę za Ludwika XIV. Tu widać, co było dobudowane i co było rozebrane, nie? Ale większość tych murów wszystko stoi, nie? Niesamowite. Ten zamek już był, jak myśmy chrzest przyjmowali, czyli Jeśli będziecie w okolicach, koniecznie zajrzyjcie do miasta, jak i do zamku, górującym swoją ukazałością nad okolicą. Z filmu dowiedzieliście się, gdzie zaparkować, by nie płacić i co zobaczyć. Naprawdę warto odwiedzić to miejsce. W następnym odcinku pokażemy wam niesamowite okolice Bouillon i wijącą się jak woł rzekę Semois. Zapraszamy już teraz.